Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na moją kolekcję butów idealnych na wiosnę i jesień. Jestem ciekawa, czy macie więcej, czy mniej par ode mnie. Zacznijmy może od takich butów, które noszę może trochę rzadziej. O, sięgam tutaj po jedyne tego typu buty w mojej kolekcji, czyli takie, nie wiem, botki, trapery. Te są z Prima Mody, mam rozmiar 40, mierzyłam też 39, ale był ciut za krótki, a te są znowu ciut za duże. Mimo to bardzo mi się podobały i kupiłam je i szczerze mówiąc chodzę w nich dosyć rzadko, właśnie dlatego, że są lekko na mnie za luźne i przez to mało komfortowe. Są wykonane w pełni ze skóry, nie wiem, zapłaciłam za nie jakieś 200 zł na wyprzedaży, bo większość z tych butów, które zresztą tutaj zobaczycie, które w ogóle mam w szafie, to są właśnie buty z wyprzedaży. Także takie buty z Prima Mody, dosyć nowy nabytek, bo mają może 2 lata, ale tak, dla mnie takie średnio wygodne. Nie jestem zbyt zadowolona z tego zakupu. Czarne botki, nie znam marki, nie ma tutaj na tych botkach żadnego wytłoczenia na druku, czegoś co by powiedziało jakiej są marki. Kupiłam je w takim zwykłym butiku, są to skórzane buty, mam je już 7 lat, także długo, ale nie chodziłam w nich jakoś super często. Kosztowały około 200 zł, z czego pamiętam. Z tyłu mamy fakturowaną skórę, z przodu mamy lakierek, także fajnie, no bo ten obcas, jeżeli byłby zamszowy, to bardziej by się brudził, a tutaj reszta to zamsz, ale jakoś aktualnie nie pasują tak do końca do mojego stylu. Obcas ma około 7 cm i są fajnie wyprofilowane, także to są naprawdę wygodne buty, z tym, że no tak jak mówię, no do mojego stylu teraz jakoś tak średnio pasują, ale wyrzucać ich na pewno nie będę. Teraz coś z nowości, no te buty mają 2 albo 3 lata, już nie pamiętam. Solofeme kosztowały około 400 zł, chyba tak na wyprzedaży. 5 cm obcas na klocku. Jak widzicie, kowbojki z takiej licowanej skóry, ale lekko połyskującej. Faktura skóry krokodyla, bardzo wygodne. Jestem super zadowolona z tego zakupu. To jedyne buty tej marki w mojej szafie, ale myślę, że nie ostatnie, dlatego że mi się super sprawdziły. Skórka jest miękka, nigdzie się nic z nią nie dzieje. Używam ich naprawdę często. Nawet w zimie, jak jest tak wiecie, trochę cieplej, to też w nich chodzę. Fajnie się wdziewają, są bardzo wygodne. Generalnie bardzo polecam. Kolejne kowbojki. Jeżeli oglądacie moje filmy, to możecie je kojarzyć. Są to kowbojki z Kazara, mój niedawny nabytek z zeszłego roku. Na dosyć wysokim obcasie, obcas ma około 6-7 cm i powiem Wam tak, żeby przejść tak z auta do pracy i tam w tej pracy siedzieć, czy w gdzieś siedzieć, to ok, ale tak do chodzenia na dłuższe dystanse to nie bardzo, ponieważ ten obcas nie jest zbyt wygodny. Spad tutaj mamy dosyć ostry i generalnie mi się w nich źle chodzi na dłuższą metę. Także wiecie, jakieś takie krótkie trasy to tak, ale żeby w tym pochodzić, nie wiem, zakupy zrobić czy coś, no to nie. Same w sobie są bardzo ładne, zakładam je bez rozpiniania. Kosztowały około 500 zł, przepraszam, nie 50, około 500, ale widziałam, że w Kazarze bardzo podobne modele są aktualnie na wyprzedaży. Wykonane ze skóry, pięknie się prezentują, tylko jak dla mnie z tą wygodą to trochę słabo. Botki Tommy'ego Hilfigera na około 5 cm obcasie, bardzo wygodne, świetnie są, naprawdę świetnie są zrobione, wykonane ze skóry takiej perforowanej, zapinane z boku na zamek. Kupiłam je jakieś 7 lat temu, gdzieś tak. Pamiętam, że kosztowały około 500-600 zł. Nie poczekałam do wyprzedaży i dobrze, bo inaczej bym ich nie kupiła. Były jeszcze szare i chyba były jeszcze czarne i słuchajcie, momentalnie się rozeszły, także już po chwili nie było, tak, nie doczekały wyprzedaży, a ja też przy rozmiarze 40, no to mam ten problem, że dosyć szybko się te buty wyprzedają. Także myślę, że te osoby, które mają 41 albo na przykład 36, no to te buty jakoś dłużej wytrzymują na wyprzedażach, a ten mój rozmiar, czy te 38-7 bardzo szybko się rozchodzą. Buty używane przeze mnie bardzo często noszone, a to nie wiem, czy to jest numbuk,
To jest chyba numbuk, to nie jest zamsz, ale trzyma się świetnie. One tutaj wymagają odświeżenia, bo leżały w szafie, także muszę je dopiero przygotować na sezon, ale naprawdę są w świetnym stanie i na pewno przez kolejne lata będą ze mną spacerować. Kolejne buty, które bardzo lubię, nabytek świeży z zeszłego roku, Carini. Buty na, jak widzicie, traperowej podeszwie, około 5 cm obcas, zapinane na zamek, wiązane na sznurówkę, kosztowały około 500 zł i to chyba była jakaś wyprzedaż. Trochę mi się tutaj łamią, ale przyznaję, używam ich bardzo, bardzo często, zarówno do spódnic, jak i do spodni. No i jeżdżę codziennie samochodem, także wiecie, tam gdzie jest ten pedał gazu, to jednak mam bardziej buty zużyte. No i obcas zawsze też mam bardziej zużyty. One są tutaj, no, tego po prostu nie idzie już doczyścić. Ale nic się z nimi nie dzieje, są super wygodne, naprawdę świetnie wyprofilowane, więc też myślę, że to nie są ostatnie buty tej marki i jeżeli będę znowu czegoś szukać, to na pewno zajrzę do Carini. Teraz buty nieskórzane. Mamy tutaj buty, które widziałyście na filmach bardzo, bardzo często. Są to buty marki René. Ja je kupowałam na wyprzedażach po jakieś 100-120 zł, bo chyba ich oryginalna cena to było 200-220, coś takiego. Wersja czarna i wersja nude. Tam było kilka kolorów. Jeżeli jeszcze znajdę, jeżeli są jeszcze dostępne, to zobaczycie w linkach na pewno te buty. Mam rozmiar 40, tak, jeszcze się upewniam. Mam rozmiar 40, są bardzo wygodne, z tym, że byłam w nich, tak wiecie, na zewnątrz tylko raz, bo kupiłam je w okresie, jak już było zimno i one się zdecydowanie nadają na tak 10 stopni plus. Na pewno nie mniej, bo są bardzo cieniutkie, to nie jest skóra, także są bardzo przewiewne i było mi po prostu w nich za zimno. Obcas ma około 7 cm. Nie wypowiem Wam się jak w takim dłuższym użytkowaniu, ale bardzo często w nich mierzę i tak do mierzenia były bardzo wygodne i myślę, że się też będą sprawdzały na co dzień. Kolejne buty, które często gdzieś widziałyście na pewno na moich filmikach, są to muszkieterki marki Ryłko, wykonane ze skóry zamszowej. Mam tutaj też rozmiar 40 i ja je kupiłam może z 4 lata temu, 5, też już mają swoje lata, za 200 zł na wyprzedaży, bo właśnie teraz około stycznia, lutego są już takie największe, najmocniejsze wyprzedaże, mam wrażenie, i właśnie na takich wyprzedażach je dorwałam. Obcas ma około 5 cm. Buty są świetnie wyprofilowane, bardzo wygodne, chodzę w nich bardzo często i mimo to się nie zużyły, także jakość naprawdę super. Zresztą ja sobie Ryłko bardzo cenię, mają bardzo fajne szpilki, mam od nich szpilki. Jak dla mnie ta cholewka sięga dość sporo za kolano, ale się ześlizgują i mi się wydaje, że chyba wszystkie muszkieterki się ześlizgują. Uważam też, że fajnie wyglądają właśnie takie pomarszczone poniżej kolana i to też mi się podoba. Takie muszkieterki, super sprawa. Kolejne buty w 2 kolorach, jak widzicie kolejna para, czyli jestem zadowolona. Są to buty marki Angelo, kupiłam je w Higo, na higo.pl. Są wykonane ze skóry zamszowej, jak widzicie ostry nosek, wyglądają jak szpilki na płaskim obcasie. Bardzo mi się ten efekt podoba. Mam jedne w kolorze cielistym i 2 pary w kolorze czarnym. To jest nowa para, a stara para jest w pracy i po prostu tam je mam, żeby sobie, załóżmy, takie zimowe buty, czy takie buty na szpilce ściągnąć i chodzić po firmie w płaskim obcasie. Uważam, że właśnie się świetnie sprawdzają ze względu na ten zamsz. Także nie jest to jakaś skóra lakierowana czy coś, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo elegancko. Kupiłam sobie zapasową parę, jakby czasami producent przestał produkować, a one mi tak pasują. To ta zapasowa para sobie czeka, ale szczerze mówiąc, ta, którą mam w pracy, jakoś się nie chce zużyć, więc jest szansa, że no po prostu będę w nich chodzić tak tutaj z domu. A w tych czasami chodzę i jestem bardzo zadowolona, są wygodne, mam rozmiar 40 i jeżeli byście były zainteresowane butami tej marki, to przynajmniej ten model, jeżeli macie 39, 39,5, to musicie wziąć 40, bo po prostu będą za ciasne.
One są dosyć ciasne tutaj w palcach, w tym rozmiarze są dopasowane po prostu. Sneakersy. Mam tutaj nowiutką, świeżutką parę nieśmiganą z Kazara. Znaczy nieśmiganą. Widzicie je, jak mierzę sobie ubrania. To właśnie z tymi butami obecnie, bo są nowe, mają czystą podeszwę. To dlatego kupiłam je na letnich wyprzedażach i jeszcze nie używałam tak do wyjścia. Mają piękny tutaj różowy zapiętek. Są dosyć szerokie, co jest wielce na plus. Dodatkowo mamy tutaj skórę również od wewnątrz. Kosztowały około 200-250 zł. Wydają się być bardzo wygodne. I zastanawiam się nad sznurówkami, bo w tych wszystkich sportowych butach, kurczę, te sznurówki mi przeszkadzają. Ja ich nie wiążę, wolę je sobie tak schować, bo nie podoba mi się ta kokardka i nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Te sznurówki są tutaj po prostu wrzucone, ja tam wkładam nogę i to jest średnio wygodne. Widziałam gdzieś na Facebooku reklamę takich jakby elastycznych sznurówek, których się nie wiąże, tylko mają taki klips. I ten klips zapinacie i generalnie tylko tak można robić. I to by mi pasowało, ale czytałam znowuż opinie, że one się rozlatują, jakieś tam były negatywne opinie dotyczące tych sznurówek, dlatego się jeszcze nie skusiłam, ale być może je przetestuję. I były tylko białe i czarne. Mam trochę takich par butów, do których by się przydał jakiś kolor. A tutaj moje stare sneakersy z Lacoste, nie wiem, 4-5 lat znowu. Również różowy zapiętek. Coś, słuchajcie, mam z tym różem, że kolejna para bardzo podobna. Tym razem nie skóra, bo Lacoste, z czego wiem, ten model wypuszcza nie w skórze. Nawet nie wiem, czy oni w ogóle mają skórzane buty. To musiałybyście mi powiedzieć, bo nie wiem. Mam rozmiar 39,5. Kosztowało około 200-300 zł, już naprawdę nie pamiętam, z takim małym krokodylkiem. Jak już musi być ten krokodylek, to jak dla mnie im mniejszy, tym lepszy, ale super się sprawdzają, są bardzo wygodne, bardzo często przeze mnie noszone. Także tej jesieni nosiłam je zamiast tych z Kazara, bo tamte oszczędzałam po to, żeby właśnie była czysta podeszwa do filmów, a te dalej użytkowałam. Muszę je sobie znowu odczyścić. Właśnie widzę, że tego nie zrobiłam pod koniec sezonu, więc czeka mnie teraz zabawa na wiosnę. Ale świetnie się sprawdzają, świetnie się trzymają. Nic tu nie popękało, nic się nie rozkleiło. Super, polecam. Kolejna marka, którą bardzo lubię i bardzo mi się sprawdziła, czyli Nike. Mam tutaj model Air Max, mam 2 pary, a miałam 3. Słuchajcie, kupiłam jakieś 10 lat temu w outlecie, pamiętam jeszcze do tej pory, za 300 zł, przepiękne właśnie Air Maxy, moje pierwsze. Bardzo ładne i do tej pory bym w nich chodziła, gdyby nie to, że one miały różową podeszwę i po tych niemal 8 latach zaczął ten kolor podeszwy bleknąć, łuszczyć się, schodzić, wiecie, wyglądało to bardzo źle, nic się nie dało z tą podeszwą zrobić. Reszta buta, wszystko było super i niestety, ale był to już model wyprzedażowy i nigdzie mi się nie udało znaleźć zastępczej pary, także mam je przeznaczone gdzieś tutaj do chodzenia po ogrodzie. Takie różowe buciki. O ile tamte mi się super sprawdzały, miały tutaj tę część wykonaną z jakiegoś tworzywa skóropodobnego, bo z czego wiem, to tutaj nie ma skóry, a Air Maxy są dosyć drogie, bo są to buty, które kosztują około 500-600 zł w regularnej cenie. Ja zawsze szukam na wyprzedażach, także udaje mi się kupić tak między 200 a 300, zależy który model. Mam rozmiar 40 w tej marce i one niestety mają tutaj taki meszek i tutaj mają takie białe coś. Strasznie się kurzą, strasznie się brudzą, bardzo łapią brud. Także często trzeba je myć. Takie zmycie manualne już nic nie dawało, bo nie szło ich po prostu domyć w pewnym momencie, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i zrobię im pranie w pralce. Także potraktowałam je pralką, potem potraktowałam je suszarką i efekt jest taki. Są czyste i nic im się na szczęście nie stało. Także no, byłam przygotowana na to, że się będę musiała z nimi rozstać, ale były w takim stanie, że i tak się nie nadawały do wyjścia na ulicę. Ale się udało je odratować i są czyściutkie. Także tutaj ta skóra powiedzmy nie obiła się, bo jeżeli wrzucicie jakieś buty skórzane, no to może się tutaj Wam ten cały nosek obedrzeć. Udała się ta akcja, nie rozkleiły się nigdzie, podeszwa jest cała,
super sprawa. Zobaczymy jak po drugim praniu, bo niestety, ale po jakimś czasie na pewno będę znowu musiała je wyprać. Druga para, znów z różem, tak, coś mam z tym kolorem, z różem i ze złotem. Te są już trochę brudniejsze, bo jeszcze ich nie prałam, ale one mają tutaj ala skórę na nosku, także tak bardzo nie łapią brudu. Bardzo mi się spodobał ten kolor, dlatego je wybrałam. Ja lubię mieć buty i ciemne, i jasne, kontrastujące w szafie, tak żeby mi pasowały do każdego mojego outfitu. Jeżeli jesteście ciekawe, jak dobieram buty do ubrań, to zapraszam Was na mój film. Wracając do butów Armaxa, wygodne, super i one są chyba jeszcze w dodatku z działu dziecięcego. Mieli taki rozmiar, więc wzięłam, albo męskiego nawet, dziecięcy albo męski. W każdym razie nie było ich na dziale damskim, ale udało mi się je kupić i jestem z nich zadowolona. Bardzo wygodne, mi się bardzo podoba ten element. Dla mnie to nie są buty do biegania. Wiem, że niektóre osoby uważają, że są to buty sportowe. Dla mnie są to zdecydowanie buty miejskie, wygodne, ale miejskie. Do biegania, do gonienia, tak wiecie, gdzieś już bardziej po łonie natury, to mam inne buty Nike'a. Nie wiem jaki to jest model. Jeżeli znajdę, to Wam wszystko oblinkuję, te pary, które jeszcze znajdę, bo zazwyczaj są to już bardzo stare buty. Te mają około 5-6 lat, są cieniutkie, wykonane w taki sposób, żeby stopa oddychała i często właśnie na jakieś wypady z dziećmi, kręcenie się tutaj po lesie, na plac zabaw czy coś, to właśnie je zabieram. One są idealne na około 20 stopni. Także ta membrana jest cieniutka. Do biegania pewnie na niższą temperaturę, ale do takiego chodzenia zwykłego to na około 20, nawet do 24. Ja nie lubię jak mi jest w stopy za gorąco albo za zimno, dlatego bardzo ostrożnie dobieram buty w zależności od temperatury. Świetne, nic im się nie stało, jeszcze ich nie prałam. Także dosyć się nawet trzymają, jeżeli chodzi o wygląd, tak bardzo nie łapią brudu. Tańsza alternatywa dla Nike'ów, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na tą markę, to jest marka Skechers, to te buty jakoś tak magicznie drożeją. Jak weszły na nasz rynek, to były nieco tańsze, a teraz już są sporo droższe. Znów ta podeszwa, która mi się niezwykle podoba. Jest to nowy nabytek. Te buty mam dopiero parę miesięcy. Widziałyście je u mnie na holu na pewno. I tam kosztowały 450 zł, a później zostały przecenione na 199 i właśnie w tej cenie je nabyłam. Wykonane są z takiej jakby gumy. I właśnie kupiłam je w nadziei, że nie będą się brudzić, także przekonamy się jak to będzie. Są bardzo wygodne, także z tego co tutaj chodzę po domu, czy czasami biorę je do mierzenia, to naprawdę są fajne i wygodne, mają ładną sznuróweczkę, wszystko bardzo, bardzo ładne. Widziałam jeszcze kilka takich kolorowych modeli, naprawdę pięknych, ale staram się ograniczać. Ostatnie buty. Tak, słuchajcie, nie ma tutaj szpilek, bo ja je traktuję jako buty takie bardziej wiosenno-letnie, na te takie wyższe troszkę temperatury, także może kiedyś Wam nagram jeszcze film z innymi butami, bo to jeszcze nie wszystko, ale większość słuchajcie. To są buty marki Guess. Mam rozmiar chyba 39 albo 40, kupione na wyprzedaży, były przecenione z 500 zł na 250, gdzieś tak. Któregoś dnia zapragnęłam mieć złote buty i sobie zamówiłam, obejrzałam i stwierdziłam, że oddaję. Wsadziłam do szafy, i jak przyszedł czas, żeby oddać, to już było za późno. Przeszedł mi ten termin zwrotu i postanowiłam je sobie zostawić, czego nie żałuję, bo są bardzo wygodne, bardzo ładnie wyglądają. Także do takich bardziej prostych stylizacji, kiedy można tymi butami trochę zachwycić, trochę bardziej przyciągnąć wzrok jednak do stopy, idealnie się nadają, sprawdzają mi się świetnie i cieszę się, że ich nie odesłałam. Mam je może ze 2 lata, gdzieś tyle.
I to byłyby wszystkie buty na mój sezon wiosenno-jesienny, jakie mam w szafie. Zaczęłam nagrywać film z butami na zimę, ale słuchajcie, już się nie wyrobiłam. Jakoś cały czas były w użyciu, cały czas były brudne, cały czas coś było z nimi nie tak, więc myślę, że pojawi się po prostu w innym terminie. Do letnich butów zaliczam jeszcze szpilki. Tych letnich butów mam dużo mniej. Jednak na ten sezon wiosna-jesień, no wiecie co, jednak są to 2 pory roku. Mam trochę więcej butów. Jestem z nich bardzo zadowolona i staram się nie dokupywać nowych, bo słuchajcie, nie potrzebuję i pozostańmy przy tym. Piszcie mi proszę, jak wygląda Wasza kolekcja, ile Wy macie butów i który sezon u Was jest najbardziej bogaty w obuwie. Czy też właśnie ten przełom, czy może zima, a może właśnie lato. Jestem tego bardzo ciekawa. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji i zapraszam na kolejne moje filmy.